Dzisiaj wybieramy się do puszczy, do obszaru ochrony ścisłej. Można tam wejść jedynie z przewodnikiem. Przewodnik kosztuje 300 zł, ale tworzą się grupy 10-osobowe, wtedy koszty się dzielą. Wówczas wejście kosztuje 3 dyszki za przewodnika plus bilet wstępu, a około tam 10 zł. Bilety można kupić w tym miejscu przy Parku Pałacowym i tutaj jest też start wycieczki. Park Pałacowy to pierwszy etap wyprawy. Jest on kluczowy, ponieważ była to integralna część leśnej rezydencji myśliwskiej carów Rosji. Park powstał na przełomie XIX i XX wieku wraz z Pałacem Carskim, który niestety został zniszczony w czasie II wojny światowej. Obecnie na jego terenie znajduje się m.in. najstarszy budynek w okolicy, drewniany dworek z połowy XIX wieku oraz najstarszy zabytek w Białowieży, obelisk upamiętniający polowanie Augusta III Sasa w 1752 roku. Wycieczka trwa 4 godziny, do przejścia jest niecałe 8 km. Białowieski Park Narodowy powstał już w 1932 roku i jest jednym z 2 najstarszych parków narodowych w Polsce. Jego powierzchnia wynosi ponad 10 000 hektarów, a fragment parku w 1979 roku z uwagi na istotne znaczenie dla kultury i dziedzictwa ludzkości wpisano na listę UNESCO. Park Narodowy obejmuje jedynie fragment Puszczy Białowieskiej, która stanowi jedyny w Europie bór niżowy zachowany w stanie naturalnym. Zachowały się tam jedne z ostatnich większych fragmentów lasu pierwotnego nizin europejskich, a także największa na świecie populacja żubra żyjąca na wolności. Największą powierzchnię parku zajmują grądy, czyli wielogatunkowe lasy liściaste, ale występują tu także olsy, lasy bagienne, a także bory, czyli lasy iglaste. Na terenie ochrony ścisłej martwe drzewa pozostawiane są naturze. Możemy rozróżnić m.in. wykroty i wyłomy. Te pierwsze to drzewa przewrócone, gdzie system korzeniowy został odsłonięty, a te drugie to drzewa, które zwyczajnie się złamały. Tak pozostawione bez ingerencji człowieka stają się pokarmem i domem dla wielu różnorodnych organizmów. Te potocznie mieszkańcy nazywają palcami teściowej. Ten z kolei to żółciak. Mówi się, że jest to leśny kurczak, ponieważ niektórzy przerabiają go na tak zwane nuggetsy z żółciaka lub panierowane kotlety. W ramach aspektu kulinarnego i kuchni regionalnej zamówiliśmy litewskie piwa Porteris Imperial, kartacze z mięsem, jak to kartacze w zasadzie, i gulasz z jelenia podany z buraczkami i babką ziemniaczaną. Fantastyczne, one były przygotowane dosłownie dopiero co, nie żadne odgrzewane, tylko świeże. Babka ziemniaczana. I gulasz. Cudowny. Naprawdę cudowny. Litewskie ciemne piwo.
Na deser zamówiliśmy 2 regionalne ciasta. Pierwsze z nich to miodownik, fantastyczne miodowe ciasto podane z kwaśną śmietaną i polane karmelem. Drugie z kolei to klasyczny marcinek, czyli popularne w tych stronach ciasto wielowarstwowe przełożone kremem. Jest bardzo typowe dla regionu Puszczy Białowieskiej, a szczególnie Hajnówki. Z uwagi na ogromną dostępność grzybów z pobliskich lasów, jedną z najpopularniejszych zup w okolicy jest zupa opieńkowa. Jak rosną z grzybami? No tak sobie. Dalej mamy babkę ziemniaczaną, która jest niemalże daniem flagowym Podlasia. Co ciekawe, w Supraślu organizowane są nawet coroczne mistrzostwa pieczenia babki. Sos bardzo grzybowy. I kapustka. Bez kminu. Trochę jak u pinola. Dobra. Kontynuując degustację, tym razem już w domowym zaciszu, mamy ser z puszczy, wykonywany ręcznie, dojrzewający ser z lawendą i kiełbasę z dziczyzną. Serek taki bardzo świeży, taki I browary lokalne, ważone w Hajnówce. Jest to browar markowy. Tutaj różne rodzaje. Mamy Puszczyk Białowieski, który jest milk stoutem. Dalej mamy białowieskie lato. Saison New England IPA. Król Puszczy po środku. Kornik, piwo z dodatkiem. No takie dosyć mocno leśne, świerkowe. I dalej West Coast IPA. A jadłeś cynamonkę? I na deser cynamonka. Lokalne ciastko z cynamonem. Takie warstwowe. Nie przepadam za cynamonem, no ale dla Państwa oczywiście spróbuję. Okej. Jesteśmy aktualnie w rezerwacie Żebra Żubra i poruszamy się po takich magicznych kładkach. I niedługo powinniśmy dotrzeć do żubrów. Żubr. Dojście tymi leśnymi kładkami zajmuje około godziny. Jest to niecałe 4 km. Bilet wstępu kosztuje 16 zł, natomiast ulgowy 10. Na terenie rezerwatu są nie tylko żubry, są też inne zwierzęta. No i właśnie do nich zmierzamy. Zaraz powinny się pojawić. Na razie jest motylek. Żbik. Wildcat. Żubr. European bison. Dzik. Wild boar. Toalety. Gdy już nie będzie nam się chciało chodzić, możemy przesiąść się na rowery, a tutaj jest mnóstwo wypożyczalni w bardzo dobrej cenie. Można wziąć na cały dzień, można wziąć na godzinę, można nawet wypożyczyć sobie rower elektryczny, no tylko że ten kosztuje już ponad 2 razy więcej, no ale jest taka możliwość. No i wówczas poszerza nam się opcja wycieczek, bo możemy eksplorować znacznie dalsze rejony i podziwiać naturę
w okolicy Białowieży. A my aktualnie zmierzamy do Alei Dębowej. Jakieś 11 km od centrum Białowieży. Jeżeli jednak nadal macie niedosyt Podlasia, koniecznie obejrzyjcie ten odcinek. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.